Jakie są koszty utrzymania sportowego samochodu? Powiem Ci na przykładzie GTR, ale parę odnośników do innych samochodów, żebyś miał porównanie. Bo jedno to jest to, żebyś sobie zarobił na to, żeby taki samochód sobie kupić, nieważne czy masz gotówkę, czy leasing, czy kredyt, to mniej więcej jesteś w stanie sobie wykalkulować, ile pieniędzy potrzebujesz. Tylko tak, samo kupno samochodu to jest dopiero początek, zwłaszcza tego typu samochodu. Jeśli kupujesz nowy, to w zasadzie nie masz problemu, bo masz go na gwarancji i zazwyczaj przez pierwsze 3 lata nie musisz się niczym przejmować. Ale po 3 latach mogą się zacząć schody i bardzo często tak jest, że po 3 latach wychodzą w tych samochodach jakieś rzeczy. Powiem Ci, że akurat w przypadku tego samochodu skończyła mi się gwarancja w czerwcu i takie miałem szczęście, że 2 tygodnie przed końcem gwarancji miałem wymienioną skrzynię biegów. Nie żeby tam coś wielkiego było, ale to było w zasadzie na sam koniec gwarancji, ale wszystko przeszło pomyślnie. Jakie są koszty? Jeśli chodzi o ubezpieczenie, jest to mniej więcej 5% wartości samochodu. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie chcesz, nie będziesz ubezpieczać od AC, że nie będziesz potrzebować autokasko, ale w praktyce różnie może być, bo łatwo jest takim samochodem wpaść w poślizg, łatwo go uszkodzić, a naprawa tutaj czegokolwiek to są naprawdę grube pieniądze. Jeśli jesteś naprawdę dobrym kierowcą, ale to nie, że Ty sam uważasz, że jesteś rewelacyjnym kierowcą, tylko nie wiem, ścigasz się gdzieś, wygrywasz jakieś zawody i naprawdę wiesz, że dobrze jeździsz, to wtedy tego typu uślizgi raczej Ci samochodu nie uszkodzą, ale 5% wartości samochodu. Jeśli ten nowy kosztuje nieco ponad $500 000, to w przeciągu roku wydać, ile to jest, no jest około ponad 20 000 wydaje się tak naprawdę na ubezpieczenie. I z wiekiem nie specjalnie to maleje, bo w tym momencie na ubezpieczenie tego po rozmaitych zniżkach jest około 18 000 rocznie, więc jest to sporo. W przypadku, gdybyś kupował Ferrari albo kupował Lamborghini i tam masz 5%, i to 5% po zniżkach rozmaitych, bo niekiedy mogą Ci powiedzieć 10%. A 10% to masz 150 000 rocznie wydane na ubezpieczenie, to już się zaczynają robić poważne kwoty, bo za samą kwotę ubezpieczenia tak naprawdę jesteś w stanie kupić inny samochód gorszej klasy. Przed nagraniem pojechałem go umyć, więc koszty akurat mycia nie są takie duże. Ja go umyłem ręcznie, kosztowało mi to 10, ale samochód jest tak naprawdę brudny. Więc żeby go umyć tak jak trzeba, trzeba pojechać do dobrej mini i 100 zł spokojnie na to wydajesz. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju naprawy, tutaj też to nie jest to co naprawienie Volkswagena, Passata czy naprawienie Renault, bo już jak jedziesz do mechanika, to musi być mechanik, który podepnie ten samochód pod komputer, sprawdzi co tam jest nie tak. I to nie pierwszy lepszy warsztat się tego podejmie, nie mówiąc o tym, że jest to samochód, który jest też nisko zawieszony, trzeba go w odpowiedni sposób traktować w tym warsztacie samochodowym, a to też generuje koszty. Dla przykładu skrzynia biegów, gdybym chciał tutaj wymienić, to jest kwestia 45-50 tysięcy złotych. Jak kiedyś z klubu wzięliśmy Ferrari, uszkodziliśmy szybę, sama wymiana szyby to jest 12 tysięcy złotych. Więc tanie w utrzymaniu to nie jest. Patrzmy jeszcze na opony. Opony w zasadzie raz w sezonie musisz zmienić. To nie kupisz byle jakich opon, nie kupisz jakichś chińskich opon, tylko muszą to być opony najlepiej, które są dobrane do konkretnego modelu, bo jeśli na przykład masz Porsche i do Porsche założysz niehomologowaną oponę do tego samochodu i masz wypadek, coś się stanie, to Ci mogą nie wypłacić ubezpieczenia, ponieważ jedziesz na niehomologowanej oponie. Albo coś się uszkodzi w samochodzie, zajdziesz do serwisu i powiedzą Ci dosłownie tak, ma Pan niehomologowaną oponę, w związku z tym to, co Pan uszkodził, nie podlega gwarancji. Dokładnie tego typu rzeczy się dzieją. Kwestie blacharsko-lakiernicze to są akurat dokładnie takie same jak w każdym innym samochodzie, więc jak Ci go ktoś porysuje, jak coś się stanie z samochodem, to koszty są takie same. Ja ten samochód cały zabezpieczyłem, tu jest taka specjalna folia, 3M to produkuje, to jest taka bardzo gruba folia, którą nawet gdybym to porysował czymś takim naprawdę ostrym, typu długopis, typu śrubokręt, kluczyk, to ona się regeneruje. Czyli żeby dotrzeć do lakieru, nie powiem, że to jest niemożliwe, bo ktoś może, nie wiem,
siekierę wziąć i to uszkodzić, ale przy takim polskim uszkadzaniu samochodów parkingowych, gdzie ktoś idzie i niby przypadkiem ci samochód porysuje, to tutaj te rzeczy, tutaj się nic nie stanie, bo nawet jeśli porysuje tylko tą folię, potem wystarczy, że wyjdzie słońce, a jeśli nie ma słońca, to można po prostu suszarką podgrzać i to się wszystko ładnie zasklepia. Z większych kosztów, jeśli chodzi o koszty serwisowania, to jest też zupełnie inna kwota jak w przypadku samochodów normalnych, jakie jeżdżą po ulicy, bo na serwis będziesz musiał wydać 8, niekiedy nawet 15 tysięcy złotych, w zależności od tego, co tam jest robione. Jeśli jeździsz dużo, to nie jest tylko kwestia wymiany oleju, tylko takie samochody mają rozpisane dokładnie, co ma być wymienione, co ile kilometrów. Jeśli tego nie wymienisz, to bardzo prawdopodobne, że ten samochód się rozsypie, więc nie miej pod tym nikogo pretensji. Jeśli ktoś opowiada, że samochody sportowe jakoś tam nadzwyczajnie się psują, słuchaj, to jest wszystko kwestia tego, jak się ten samochód eksploatuje, czy się go rozgrzewa, czy się go chłodzi. Kwestia właśnie tego, jak się często wymienia olej, a w przypadku tego samochodu, jeśli bym bardzo mocno nim jeździł, to by była kwestia nawet co 5000 km powinien być olej wymieniony. Też są zupełnie inne koszty filtrów, jak w normalnym samochodzie, więc kupując tego typu samochód, tak naprawdę powinieneś mieć w zapasie przynajmniej 50 tysięcy, żeby ci gdzieś tam leżało, jeśli chcesz faktycznie ten samochód użytkować. Bo nie może być sytuacji, że mówimy o samochodzie, który stracił gwarancję. Nie może być sytuacji, że samochód się zepsuje, zawieziesz go do naprawy, powiedzą ci 20 tysięcy część, a ty rozkładasz ręce i co? I sprzedasz samochód, bo nie masz 20 tysięcy na naprawę. Wiesz, coś za coś, coś z czegoś wynika. Jeśli chodzi jeszcze o ten samochód, pomimo tego, że on jest pokryty tą folią, raz do roku on idzie na detailing i jest po prostu cały odpicowany na zewnątrz i wewnątrz. W tym momencie on jest po dłuższej trasie, więc nawet widzisz, to jest mycie ręczne. Mycie ręczne w zasadzie nic nie daje, bo on dalej jest brudny, ale widzisz, on w tym momencie ma 3 lata. I popatrz, jak ten samochód wygląda, jak on jest zadbany, jeśli chodzi o skórkę, jeśli chodzi o fotele. Ten samochód wygląda jak nowy, dlatego, że ja uwielbiam samochody i dbam o to, żeby one zawsze były perfekcyjne. Więc ten samochód jest w absolutnie perfekcyjnym stanie, ale to też kosztuje, bo oddanie samochodu do detailingu to też nie są rzeczy, które są darmowe. Jeśli jeszcze chodzi o klocki hamulcowe, to ci powiem, w zasadzie raz miałem wymienione tarcze i klocki hamulcowe były już chyba ze 2 albo 3 razy wymienione. Tak, jak widzisz, jest brudny, ale cóż, nic na to nie poradzę. Jeśli coś innego przyjdzie ci do głowy, z czym są problemy z tego typu samochodami, napisz w komentarzu, bo widzisz, jak tak użytkuję, to niekoniecznie analizuję do końca, jakie problemy mogą być. Mandaty. Moje mandaty to jest 0. Nie mam mandatów. Ale żeby mieć 0 mandatów, to trzeba też wiedzieć, jak rozmawiać albo nie rozmawiać z policją, gdzie są fotoradary, jak się na rozmaite sposoby zabezpieczyć. Bo mając taki samochód, tak naprawdę jesteś w stanie stracić prawo jazdy w pół godziny, bo ten samochód się rozpędza do 320 km na godzinę, przyspieszenie w granicach 3 sekund do setki, więc w mieście delikatnie przyciśniesz gaz i w zasadzie mogą ci już zabrać prawo jazdy. O mandatach nie wspominałem. Nic więcej nadzwyczajnego mi nie przychodzi do głowy, więc na tym skończymy. Przejrzę sobie pytania, więc jak masz pytania, na rozsądne pytania będę odpowiadać. Więc zapraszam. W przyszłym tygodniu postaram się nakręcić jakiś kolejny interesujący materiał. Możesz też zasugerować, o czym ten materiał być powinien. Dzięki.